Cześć! W tym nagraniu chciałbym wrócić do polskich odkurzaczy Alfa 2, czyli odkurzaczy typu A5 z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, czyli z późniejszych zakładów Zelmer. Urządzeniom tego typu poświęcałem już co najmniej 3 wcześniejsze nagrania, ale ostatnio zdobyłem jeszcze jeden kolejny egzemplarz Alfy 2. Tym razem jest to odkurzacz najstarszy z tych wszystkich odkurzaczy tego typu, które mam w kolekcji i jemu dzisiaj chciałbym poświęcić trochę czasu. Bardzo chciałbym ten odkurzacz rozkręcić, zajrzeć do niego i oczywiście przetestować jego działanie. Pokazywałem już m.in. ten odkurzacz Alfa 2 z roku 1960 o fabrycznym oznaczeniu typ A5B z silnikiem typu SK5 wyprodukowanym w fabryce Wodomierzy we Wrocławiu. Pokazywałem też ten odkurzacz Alfa 2 z roku 1969. To jest typ A5W4. W nim znalazłem początkowo nieznany mi silnik czy agregat importowany z Węgier i montowany fabrycznie w tych odkurzaczach. Dziękuję Wam przy okazji za uwagi, które pomogły zidentyfikować ten silnik. I wreszcie pokazywałem też ten odkurzacz Alfa 2 z roku 1970, także typ A5W4. W nim nie było zamontowanego fabrycznie silnika, był wymieniony w późniejszym okresie silnik typu ZZ-SD300 z zakładów Zelmer z lat 80. Zresztą był on zepsuty, a ja wymieniłem go na dokładnie taki sam. Tyle powtórki z poprzednich odcinków. Dzisiaj chciałbym obejrzeć i pokazać ten odkurzacz Alfa 2 z roku 1959. To jest typ A5, czyli po prostu pierwotna wersja odkurzacza Alfa 2 bez żadnych późniejszych modyfikacji. Z książki o historii zakładów Zelmer, czyli także wcześniejszej rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, wynika, że odkurzacze Alfa 2 weszły do produkcji w roku 1958. Czyli ten odkurzacz Alfa 2, ten egzemplarz odkurzacza Alfa 2 pochodzi z drugiego roku produkcji, a dokładnie z początku drugiego roku produkcji, z lutego 1959 roku. Jest to egzemplarz o numerze 12506. Przy okazji, skoro mam już na stole cały wachlarz odkurzaczy Alfa 2 z ponad 10 lat produkcji, sprawdziłem ich ceny na tabliczkach znamionowych i wszystkie one kosztowały 950 zł. Ich cena mimo upływu lat pozostawała niezmienna. Można powiedzieć, że w przeciągu lat 1960 w zestawieniu ze stopniowo rosnącą średnią pensją odkurzacze te taniały i stawały się bardziej dostępne. W 1959 roku średnia pensja wynosiła 1450 zł miesięcznie, a w 1970 wzrosła do 2230 zł, czyli na odkurzacz w każdym razie wystarczyło. Nie chcę tego nagrania bardzo przeciągać, zajrzyjmy po prostu do tego odkurzacza z roku 1959. Bardzo ciekawi mnie, jaki jest w nim zamontowany silnik. Będę chciał go także nieco wyczyścić i oczywiście wypróbować. W tym odkurzaczu znajduje się silnik importowany z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, z NRD, wyprodukowany w fabryce Elektroschaltgeräte, czyli przełączników elektrycznych w miejscowości Oppach. Nie ma tutaj dokładnej daty produkcji, jest tylko rok 1950, dalej nie jest nabity dokładny rok, ale w każdym razie pochodzi on z lat 50. Jest numer silnika 27241. Silnik generalnie jest bardzo podobny do polskich silników SK5. Nawet w pierwszej chwili myślałem,
Jak go wyciągnąłem, że to również będzie silnik z fabryki wodomierzy we Wrocławiu. Jest on dokładnie tak samo zamontowany w obudowie jak w odkurzaczu Alfa 2 z 1960 roku, to znaczy nie jest przykręcony do korpusu, tylko jest przy pomocy takiej rozpórki włożony w bakelitową pokrywę. Generalnie silnik wygląda na całkiem czysty i jest w zupełnie dobrym stanie. Oczywiście troszeczkę go przeczyszczę i zaraz sprawdzę szczotki, ale wydaje się być zupełnie w porządku. Bardzo dobra szczotka. Tutaj także zupełnie nie ma się do czego przyczepić. Pokażę Wam także zdjęcie kondensatora. Chciałbym od razu sprawdzić działanie przełącznika. Wyłączony, włączony, wyłączony. Ok, myślę, że po prostu troszeczkę przeczyszczę ten silnik z zewnątrz. Na pewno przeczyszczę korpus odkurzacza. Nie będę w tej chwili sprawdzał, czy oliwił łożysk. Mam taki pomysł, żeby zrobić oddzielne nagrania poświęcone już tylko tym silnikom montowanym w odkurzaczach, serwisowi każdego z tych silników. Także na razie spróbuję ten odkurzacz złożyć z powrotem do kupy. Zobaczę, jak on działa. Zobaczę, czy słychać łożyska, czy będzie tutaj wymagane ich smarowanie. Na razie wszystko wygląda bardzo ładnie. Cieszę się z tego znalezionego w odkurzaczu enerdowskiego silnika, które początkowo były importowane i instalowane w polskich odkurzaczach. Tutaj w jednym miejscu na obudowie jest wgniecenie. Zaraz spróbuję je wyprostować. Mam nadzieję, że nie uszkodzę farby. Udało mi się to wgniecenie troszeczkę wyprostować przy pomocy takiego metalowego krążka. Nie chciałem tutaj mocno uderzać, żeby nie popękała farba, ale udało mi się je troszkę wycisnąć na zewnątrz. Nie jest idealnie, ale jest już dużo lepiej. Tutaj widzę, że jest pęknięta zewnętrzna izolacja kabla. Wewnętrzne przewody są w porządku. Ale na wszelki wypadek to zabezpieczę taśmą izolacyjną. A, tu jest jeszcze jedna ciekawa tabliczka niemieckiej kontroli technicznej. Zrobię zdjęcie również. Do zamontowania silnika wygodniej będzie postawić odkurzacz. Zauważyłem, że brakuje tutaj 2 z 3 śrubek. Zaraz postaram się takie znaleźć. Nie było też podkładek. Założę na wszelki wypadek podkładki, żeby zmniejszyć tutaj nacisk na bonitowe części. W przeciwnym razie one dosyć łatwo pękają. Tutaj przy okazji czyszczenia obudowy
i szyldziku z logo Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie, numer rejestru taki i taki, Made in Poland, przyszło mi do głowy, że właściwie nie wiem, co oznacza widniejący tutaj skrót DWI. Myślałem wcześniej, że może to być jeden z wydziałów Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, ale w książce o historii zakładów Zelmer niczego nie znalazłem pasującego do tego skrótu. Jeżeli wiecie, będę bardzo wdzięczny, napiszcie w komentarzach. To może być coś absolutnie oczywistego, a może rzeczywiście jest to pewna ciekawostka. Nigdy wcześniej o tym nie czytałem, co oznacza skrót DWI nad logo Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie. Worek na kurz jest pełny brudu, wytrzepię go poza warsztatem. Ok, myślę, że to wystarczy. Worek jest ładnie wytrzepany, przeczyściłem też ebonitową pokrywę. Możemy go montować. Nóżką do dołu. Jeszcze rzut oka na kabel. W odkurzaczach z kolekcji najczęściej zabezpieczam sobie zwinięte kable trytytkami, bo one po prostu mi się wtedy nie plączą przy przenoszeniu odkurzaczy z miejsca na miejsce. No i jeszcze ważna sprawa, czyli akcesoria. Z tym odkurzaczem otrzymałem spory komplet ssawek, które chyba nawet są oryginalne. Otrzymałem taką dwuczłonową rurę i wąż ssący w bardzo ładnym stanie, który także wydaje mi się, że jest oryginalny. Właśnie pod koniec lat 50., na początku 60. stosowane były węże o tej kolorystyce i wykonane z takich materiałów. No i na koniec tego nagrania pozostała jeszcze jedna ważna rzecz, czyli próba tego odkurzacza. Podłączmy go. Silnik z NRD działa całkiem fajnie, może nie bardzo mocno ciągnie, ale zupełnie w porządku. Myślę, że dałoby się tym odkurzaczem zupełnie dobrze poodkurzać. Tyle chyba na dzisiaj. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, kolejnego już o odkurzaczu z serii Alfa 2. I myślę, że nie będzie to nagranie ostatnie o tego typu urządzeniach. Na pewno będę chciał zdobyć egzemplarz Alfy 2 z 1958 roku, czyli z pierwszego roku produkcji. Chciałbym też zdobyć te wczesne odkurzacze w innych kolorach. Były m.in. malowane jednolicie na zielono, były też wersje malowane zieloną i czerwoną farbą marmurkową. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, nie chodzi mi tutaj o farbę młotkową. Za chwilę na koniec pokażę Wam jeszcze raz te 4 odkurzacze Alfa 2 z różnych okresów produkcji ustawione dla porównania obok siebie na stole. W następnych nagraniach myślę, że zajmę się m.in. próbą naprawy 2 fajnych, zepsutych odkurzaczyków Gamma 2 i pokażę Wam na pewno jeden z najstarszych odkurzaczy z Rzeszowa, które mam w kolekcji, aczkolwiek nie jestem pewien, czy to jest jeden z wczesnych modeli odkurzacza Alfa, czy odkurzacz Beta i mam nadzieję, że pomożecie w ustaleniu tego. Jeszcze raz dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia do następnego razu.